Siema, z tej strony Dominik, a w dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim są Aidar Ali. Zapraszam do oglądania. Aidar Ali. Jak wspomniałem w jednym z ostatnich odcinków, ostatnio wiralowe postacie w internecie, tym bardziej na TikToku, są dość wyjątkowo specyficzne. Co za tym idzie, jest większe zainteresowanie ich osobami. Idealnym przykładem jest tego oto ta sytuacja. Aidar Ali. Z reguły właśnie do tego tekstu piosenki w dość wyjątkowy sposób poruszają się bohaterowie filmików. Czasem są to 3 osoby, a czasem 4. Jednak przede wszystkim większość uwagę skupia na tym chłopaku oraz jak to w Polsce się przyjęło na Aidarce. Powodem tego oczywiście jest ich charakterystyczny wygląd oraz zachowanie. Przez co nierzadko w swoich materiałach osiągają miliony wyświetleń i są na dobrej drodze, by zdobyć drugi milion obserwujących. Oryginalna piosenka wykorzystywana w ich filmikach nazywa się Ali Un Wali Ullah, jest autorstwa Farhana Razvi. Kto próbował, ten wie, że w ich temacie ciężko jest znaleźć jakiekolwiek informacje, jednak udało mi się skontaktować z jednym z uczestników tych nagrań i zdobyłem dla was kilka fajnych ciekawostek, tak więc myślę, że to idealna okazja, aby opowiedzieć sobie o tym, kim są Aidar Ali. Zacznijmy od tego, skąd pochodzą nasi bohaterowie. Przede wszystkim żyją w Pakistanie, a dokładnie w mieście Faisalabad. Znajduje się on we wschodniej części kraju. Chłopiec z filmików ma na imię Maheb i ma 12 lat. Z kolei dziewczyna ma na imię Mehek i ma 21 lat. Jak się domyślacie, osobą odpowiedzialną za te materiały jest ten pan o imieniu Ramza. Dowiedziałem się tego, kontaktując się z jego kuzynem na Instagramie, Rahelem Ansari, który od jakiegoś czasu sam pojawia się w ich materiałach. Posługują się głównie językiem urdu, częściowo też angielskim, jednak najszybciej udało nam się skontaktować ze sobą tym pierwszym językiem. Jak się domyślacie, poprzez Google Tłumacza nie było to proste, bo w przypadku takich języków tłumacz ten nieraz dziwnie interpretuje niektóre zdania, przez co właśnie nasza komunikacja była dość utrudniona. Próbowałem się również dowiedzieć, czy Ramza jest ich ojcem, czy może czymś w rodzaju opiekuna, jednak nie chciał mi odpowiedzieć na to pytanie. Zasugerowałem mu, że powodem pewnie jest to, że w ich kraju prawdopodobnie się nie mówi na takie tematy. Potwierdził moją sugestię, o ile tłumacz dobrze przekazał, co miałem na myśli. Od tamtej pory postanowiłem nie pytać o wrażliwsze tematy, bo nie chciałem go urazić. Z pewnością zastanawiacie się, czym spowodowany jest wygląd tej dwójki, w związku z tym warto przytoczyć pewien temat. Jak już niektórzy z was mogli się o tym dowiedzieć na TikToku, możliwe, że powodem ich charakterystycznego wyglądu może być mikrocefalia. Jest to wada rozwojowa, charakteryzująca się nienaturalnie małymi wymiarami czaszki. Mikrocefalia może wystąpić jako wada izolowana lub element zespołu wad. Tak definiuje to Wikipedia. Powodem mikrocefalii mogą być infekcje wewnątrzmaciczne, spowodowane przez tzw. torch, choroby genetyczne czy popularny w tym temacie wirus Zika. Szczególnie popularny jest w Ameryce Południowej i jak się domyślacie, również występuje on w Pakistanie. W związku z mikrocefalią w Gajrucie, gdzie znajduje się sanktuarium Shahdola, wiele tego typu dzieci miałoby otrzymywać tam schronienie. Nazywane są dziećmi szczurami ze względu na swój wygląd. Wiele z tych dzieci żebrze wokół świątyni i okolicznych miast. Z wielu źródeł wynika, że są one często wykorzystywane przez gangi, ponieważ szczególnie w tym miejscu są czczeni przez swoją przypadłość jako istoty boskie. Wielu ludzi udaje się na pielgrzymkę do tego sanktuarium, często z powodu bezpłodności. Modlitwy na miejscu mają ten los odmienić. Pielgrzymi żyją w przekonaniu, że ignorowanie ich może przynieść zagładę, dlatego napełniają żebracze miski dzieci gotówką. Pojawiają się nawet wzmianki o tym, że dzieci przez tego typu gangi, nawet już w okresie dojrzewania, miałyby być specjalnie krzywdzone, aby uzyskać ten sam efekt jak w przypadku wcześniej wspomnianej choroby. Jednak nie są to rzetelnie potwierdzone informacje. Z tego względu z pewnością ciekawi was to, czy ta dwójka z filmiku jest również wykorzystywana. Ze względu na to, że coś takiego w Pakistanie występuje, wielu wygodnie byłoby powiedzieć, że tak. Jednak pamiętajmy, że nie wszystkich można wrzucać do jednego worka. Osobiście żywię nadzieję, że nie jest tak w tym wypadku i panowie z filmiku sumiennie dbają o tę dwójkę. Trzeba przyznać, że jest to dość wyjątkowy i niełatwy temat, dlatego chętnie bym poznał wasze opinie w komentarzach na ten temat. I to by w tym odcinku było na tyle. Jeżeli ci się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam cię również na mojego Instagrama oraz na Discorda, gdzie najłatwiej się ze mną skontaktować. Link do nich znajdziecie w opisie. Dziękuję wspierającym za wspieranie, również zachęcam do wspierania. I jeżeli potrzebujecie takiej grafiki, jaką mam na miniaturce, to sugeruję skontaktować się z Date Rocksem i czekam na kolejne propozycje. Na razie, cześć. Yo.